Za ile lat skończysz karierę reprezentacyjną? Mi się marzy. W jakim stopniu uważasz twoją karierę za szczęście, a za ile za ciężką pracę? Uważam, że czego ci brakuje, żeby być szczęśliwym, do bycia szczęśliwym? Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Fornal, a.k.a. Siwy, kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Zanotowałem sobie je tutaj, porobiłem screeny, mam z poprzedniego odcinka na YouTubie, mam z Instagrama, mam kilka pytań i tak dalej. Trochę tutaj okno jest i wieje, więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na nagraniu. A jak będzie, to trudno, takie życie, bez obijania bawełny, bo ja nigdy nie lubię, jak oglądam jakieś pytania i odpowiedzi. Ciekawe, czy to słychać. Oby nie. Ciekawe, czekajcie, sprawdzę to. Dobra, sprawdziłem, chyba nie słychać, dlatego lecimy. Ja nie lubię, jak ktoś się zawsze rozwodzi, jak interesuje mnie jakieś Q&A, kogoś ogląda na YouTubie i on się rozwodzi i tak dalej. Dlatego u mnie będzie prosto, zwięźlej na temat. Pierwsze pytanie zadała oczywiście moja droga tatuatorka Majko, kiedy daty na dziarę. Spokojnie, moja droga. Jak już ten film wyjdzie, to ty już masz wiadomość na ten temat, na pewno rozmawialiśmy, już się do ciebie odzywam. Ustalimy co i jak, żeby było dobrze. Nie no, poczekajcie no. Dobra. Chyba nie słychać, dobra, nie słychać. Były też pytania, dlatego przejdziemy do następnych pytań a propos tatuaży, czy jakieś mam w planach, czy będę coś robił. Tak, mam w planach, będziemy robić tatuaże następne, które będą u mnie się pojawiały, będzie to na lewej nodze z przodu i tam mam zamiar się potatuować. Tu za bardzo już nie mam co... Nie no, Możesz przestać wiać? O k***a, wieje. Czaisz tu, stary, jak wieje? Witam serdecznie, jesteśmy po krótkiej przerwie spowodowanej warunkami atmosferycznymi, które aktualnie tutaj panują w bunkarze. Trochę się uspokoiło, rzeczywiście bardzo wiało. No a słychać było też szumy, bo sprawdziłem, no pewnie ten początek też dodam już, bo to jest takie, wiecie, fajne. Więc pewnie dodam, ale wracając do Q&A. Mam w planach wytatuowanie sobie lewej nogi. Będę się raz zabierał w te wakacje po tym sezonie klubowym, który aktualnie się skończy. Zobaczymy, ile to zajmie. Mam nadzieję, że moja droga Majko wszystko ogarnie tak, jak ma być. Oczywiście nas bardzo dużo pytań było, gdzie będę grał w następnym sezonie i tak dalej. Czy wracam do Polski i tak dalej. Ja bym bardzo chciał wam powiedzieć, gdzie będę grał. System ogłaszania transferów jest jaki jest w Polsce i na świecie i w wszystkich ligach na świecie, także no nie mi z tym dywagować. Wracam, ale wracać będę do Polski. Kolejne pytanie były, dużo tych pytań też było, kiedy wracam, kiedy dokładnie wracam i tak dalej. 16-17 gramy Final Four Ligi Mistrzów we Włoszech. Po tym turnieju jestem już wolny. Dostałem od trenera 3 tygodnie wakacji, od trenera Grybicia, także planujemy jakieś wspólne wakacje, planujemy z Kochanem, planujemy gdzieś polecieć, odpocząć, bo akurat im też się udało zakwalifikować do Final Four, także duże prawdopodobieństwo jest, że, jakby nie duże, tylko takie jest prawdopodobieństwo, że skończymy w tym samym czasie, więc będzie dane nam spędzić możliwe, oczywiście jeszcze to nie jest w 100% pewne, ale na 99% wybierzemy się razem na wakacje, także 18-19 będę wracał do Polski, potem muszę się przeorganizować, przeprowadzić z Turcji. To pewnie zobaczycie na vlogach, bo na pewno też będę kręcił te wszystkie rzeczy, jak się stąd będę przeprowadzał, wyprowadzał i tak dalej. Także to się będzie pojawiało w następnych materiałach. Wszystko będziecie na bieżąco a propos co, kiedy i jak robię. Kolejne, czy nagrasz jakiś fajny przepis na jedzonko? Oczywiście przepisów, pytania a propos przepisy, o to, żebym gdzieś tam je poudostępniał albo i tak dalej. Było bardzo też dużo. Moi drodzy, ja korzystam. Nie jest to żadna reklama, nie jest to współpraca reklamowa, nikt mi za to nie płaci. Proszę UOKiK mi nie nakładać kar. Ja korzystam i współpracuję na bazie... Trzeba poczekać. Fajne okno. Wracamy. Ja jakby współpracuję z Michałem i z całą jego ekipą dietetyków, także ja stamtąd biorę przepisy, stamtąd dostaję. Mogę wam podać taki, który jest bardzo prosty. Nie, ja to
Patrz to. Nie będę się z nieszczelnym człowieku oknem tutaj męczył. Patrz to. Człowieku, tu żadnego okna nie ma. Czekaj, zrobię to inaczej. Także wracając tutaj po niektórych pewnych malutkich perturbacjach, które były związane z warunkami kolejnymi atmosferycznymi tutaj, że to powiem w Ankarze. Jedzonko. Dużo jest tych gdzieś zapytań o te przepisy, nie przepisy. Czekajcie, jeszcze tutaj poprawię kamerkę. Jak coś będę gotował, będzie się to pojawiało na vlogach, to będzie się to pokazywało. Jak będę w trakcie vlogowania gotowo, to zawsze wam to z chęcią i z przyjemnością pokażę. Mogę wam teraz na szybko powiedzieć makaron z truskawkami, bo oczywiście kolejne pytanie, które się teraz tutaj pojawi, czy lubię makaron z truskawkami? Tak, bardzo lubię. Bardzo często go jem, jest to jeden z moich głównych posiłków, który spożywam podczas diety, chociaż ja tego już dietą nie nazywam, tylko po prostu swoim odżywianiem. Jest to rzecz, którą dosyć często się posiłkuje. Jest to makaron pełnoziarnisty, 120 gram. Ja wam podaję moje specyfikacje. Każdy sobie musi to gdzieś tam pod siebie oczywiście zrobić. 150 ricotty, 30 gram odżywki, 180 gram brzoskwini, borówek, czego tam jakiego chcecie owoca, dżem truskawkowy, brzoskwiniowy, sobie po prostu połączcie. Jak robicie borówki, jak robicie z borówkami, na przykład ten makaron albo z truskawkami, to dodajcie dżem truskawkowy, to jest fajne połączenie. I tego dżemu 60 gram masła orzechowego, 30 gram, wszystkie składniki razem łączycie, dodajecie makaron, jest picobello, zajebisty makaronik, odżywczy, zdrowy i pyszniutki. To jest a propos tego, jak idzie moja dieta, jak ona przebiega. No ja już bym tego nie nazwał dietą, jakby powiedzmy przez pierwsze 2-3 tygodnie można to było nazywać dietą i tego określenia używać. Teraz po prostu jest to, nie wiem, styl życia, jest to po prostu normalne funkcjonowanie dla mnie. A finalnie teraz waga mi się gdzieś utrzymuje w okolicach 92 kg i na tym już pozostanę. Nie chcę niżej zbijać, czuję się bardzo dobrze. Tak naprawdę straciłem około 8 kg i ja już to powtarzałem kilkukrotnie, że jakby naprawdę to odżywianie ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujesz, jak funkcjonujesz. Co prawda dzisiaj mam cheat meal, cheat day, my tego tak nie lubimy z Michałem nazywać, bo po prostu, wróciłem dzisiaj z pucharu Turcji i sobie takiego cheat mealka tutaj zażyczę. Zamówiłem sobie właśnie burgerka z kurczakiem. Czekają na mnie 2 lody oraz donaty. Także tak idzie dieta. Jak wygląda twój typowy dzień treningowy? Mój typowy dzień treningowy, bardzo proszę montażyści, żebyście wrzucili teraz na ekran przebitkę z vloga poprzedniego. Zapraszam, tam jest pokazany nawet z treningiem mój cały typowy dzień. Od momentu jak rano wstałem, chociaż nie, tego chyba nie ma, ale powiedzmy, że jest, prawie cały dzień tam jest pokazany z treningiem, z tym co robię. Chciałem iść na saunę, nie było, była zamknięta. Zapraszam do oglądania, sprawdźcie sobie ten materiał, bo to dla was to kręcę. Czy masz w planie w przyszłym sezonie nagrywać również vlogi? Brzmi to jak... Brzmiało... Co? Czy masz w planie w przyszłym sezonie nagrywać również vlogi? Brzmiało to jak pożegnanie. Ale co brzmiało? Moja wypowiedź? Nie, moi drodzy. Jak wszyscy dobrze wiecie, chyba na tyle się już dobrze znamy, ja sobie rzeczy robię dla zajawki, streamuję sobie na moich platformach do streamowania live. Jak mam zajawkę i mi się chce, jak mam ochotę wziąć kamerę i coś ponagrywać, to właśnie w takim momencie tworzę ten materiał i będziecie mieli kolejną dawkę moich odpowiedzi na pytania. Sprawia mi to przyjemność, lubię to, więc dopóki będzie mi to sprawiało przyjemność i będę to chciał robić i będę z tego czerpał fan i Friday, nie będę tego robił na siłę, to będę to robił. Może się to skończy za tydzień, bo mi się nie będzie chciało kamery wyciągnąć. Może się to skończy za 5 lat, może za 10 lat. Wiecie, nigdy nie wiem, dopóki te viewsiki są całkiem fajne i mi sprawiają satysfakcję i to mi się podoba, że ktoś to mimo wszystko ogląda i sobie z tego czerpie i korzysta, to mi to sprawia przyjemność. Pewnie to jest coś spowodowane tym, że jakby te wyświetlenia idą trochę z motywacją. Jakby ja znaczy oczywiście, że jakieś tam pieniądze z tego kanału się pojawiają, to też nie będę kłamał, ale to nie jest rzecz, która coś zmieni w moim życiu pod względem finansowym. Robię to stricte tylko dla zajawki i bardziej mieć cieszą ilość wyświetleń niż jakie tam pieniądze za tym idą. Chociaż oczywiście im więcej wyświetleń, tym więcej pieniędzy. Tak to działa. Tak to jest skonstruowane. Ale tak jak mówię, będę nagrywał, chcę nagrywać. Myślałem o tym, jakby to można
można było rozwiązać w reprezentacji. Myślałem o tym, jakby to można było rozwiązać ogólnie po powrocie. Mam coś w planach, będę kombinował, będę myślał na pewno. A propos powiedzmy takich przyszłości vlogów, to też możemy teraz trochę tu porozmawiać, że u nas zaczynają playoffy. Sądzę, że tutaj z przygody tureckiej pojawią się jeszcze 2 vlogi. Jeden to będzie może jakiś taki daily, coś takiego daily, bo wiecie, u mnie taki casual jest po prostu. Ja sobie wyciągam kamerę i nagrywam pierdoły totalne amatorską ręką. Sprawia mi to przyjemność i tak to robię. Więc może coś takiego się jeszcze pojawi, jak będę miał jakiś dzień wolny, może gdzieś się przejdę, może gdzieś pojadę, może coś zobaczę. Bo tak naprawdę jedyne co robię, to siedzę tu i gram na kompie, a mimo wszystko jest to stolica Turcji, więc może warto by było coś tu jeszcze zobaczyć, bo sezon się zbliża ku końcowi. No i podejrzewam, że drugi odcinek, ten taki powiedzmy do zamykający tą klamrę tureckiej przygody, no to po prostu będzie przeprowadzka i powrót do Polski. Teraz też jest intensywny okres i etap, bo zaczynamy playoffy, potem jest Final Four, pomiędzy playoffami a Final Four mogę mieć trochę wolnego, więc może ewentualnie wtedy coś się pojawi, ale obstawiałbym, że do końca tej przygody tureckiej jeszcze 2 odcinki wliczając, to już taką totalny odcinek pożegnalny, przeprowadzkowy. Na tym zamkniemy sobie taką jedną playlistę, jeden etap, jeden rozdział w życiu, a potem zaczniemy kręcić kolejne. Może na kadrze kilka vlogów nakręcę. Tak jak mówię, ja jestem raczej spontan, robię w życiu to co chcę i to co lubię, więc jeżeli będzie mi to sprawiało przyjemność, to oczywiście będę coś takiego robił. Czy chciałbyś wrócić do czasów licealnych, czy jednak niezbyt dobrze je wspominasz? Ja czasy spalskie, bo ja byłem w szkole w Spale przez 3 klasy liceum, uczęszczałem do takiej specjalnej szkoły dla siatkarzy, która mieściła się w Spale. Ja bardzo pozytywnie i bardzo fajnie wspominam te czasy. To były fajne czasy, beztroskie, gdzie się niczym nie przyjmowałeś. Tak naprawdę jedyne co musiałeś to pójść na trening, trenować. I na tym to się kończyło oczywiście na zajęcia lekcyjne, bo to też było ważne, tak, edukacja. Uczcie się, moi drodzy. Czy tak na stałe bym chciał wrócić? Nie, ale z chęcią bym na taki jeden dzień, na taki weekendzik z meczem mógł wrócić do tych czasów spalskich. Ale tak, żeby na stałe, to ja bardzo lubię i kocham miejsce, w którym jestem i naprawdę jest git. Także dla sentymentu mógłbym wrócić, ale jest okej. Też i za swoją furką, tak, tęsknię. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z Patrykiem, który gdzieś się nią opiekuje i jeszcze dodatkowo tam delikatny tuning, wygłuszamy je delikatnie, żeby było bardziej komfortowo podczas jazdy trasą albo ogólnie jak się nim jeździ. No tęsknię, no nie ukrywam, no ja jestem motoryzacyjnym świrem i lubię mimo wszystko samochody i motoryzację, więc no trochę tęsknię, ale no za niedługo się z nią zobaczę, spokojnie, to też wiecie, spokojnie. W jakim stopniu uważasz Twoją karierę za szczęście, a ile za ciężką pracę? Uważam, że szczęście i talent to są rzeczy, które mogą Ci pomóc i mogą Ci pomóc Ci dojść do jakiegoś etapu, poziomu i mogą przyspieszyć w niektórych sytuacjach Twoją karierę. Uważam, że wszystko musi być oparte ciężką pracą i treningiem i to jest najważniejsza rzecz w sporcie, czyli to jak trenujesz, to jak jesteś w stanie się poświęcić, to jak jesteś w stanie się oddać dla tego sportu danego, bo to nie tylko w siatkówce, to jest w piłce nożnej, koszykówce, w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Musisz się po prostu oddać, ciężko pracować, a to zostanie Ci wynagrodzone. Pamiętaj, mordeczko. I dużo też, wiecie, zadajecie mi pytań, bo też sobie przeglądałem to dzisiaj na bieżąco, czy jak będę miał tyle wzrostu, to coś tam, czy jak ten, to coś, to jak ten, to co jest ważne, talent. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli jesteście w młodszym wieku i uprawiacie jakiś sport, to po prostu go uprawiajcie. Nie myślcie o tym, czy wy będziecie w reprezentacji Polski kiedyś. Oczywiście możecie mieć marzenia, bo marzenia są zajebiste i trzeba je mieć, i trzeba do nich dążyć, trzeba je starać się realizować. Ja też miałem takie marzenia, ale nie zaprzątajcie sobie głowy jakimiś takimi, wiecie, bo ja nie urosnę, to nie będę siatkarzem. Zobaczysz, to się wszystko potoczy. Jak będziesz miał 20, nie wiem, 22 lata i stwierdzisz, że okej, to nie jest dla Ciebie, coś się wypaliło, to wtedy sobie będziesz w stanie jakieś wnioski wysnuć, ale teraz nie zaprzątajcie sobie głowy myślami, na które nie macie wpływu, typu, nie wiem, wzrost, a czy to, a ta, po prostu trenujcie, cieszcie się treningiem, korzystajcie, sport jest piękny, daje bardzo dużo możliwości, bardzo dużo pięknych chwil, ja dzięki temu przeżyłem i ja jestem naprawdę wdzięczny, nie? Wdzięczny jestem, więc
postarajcie się, ja wiem, że to tak łatwo mówić, jak już się jest, nie wiem, reprezentantem albo gdzieś tą drogę się przeszło, ale wydaje mi się, że jeżeli coś bym mógł powiedzieć, to po prostu spróbować nie myśleć o tym, czy urosnę, czy nie urosnę, czy to jest dobre, czy to jest dobre, po prostu trenować. Po prostu trenować, ciężko trenować i to może przyniesie skutki. To jest jedna droga, jak coś. Kolejne pytanie. Moja mama Magda ma 50 urodziny, jest twoją ogromną fanką. Pozdrowisz ją? Madzia. Pozdrawiam. Przesyłam buziaczki. Całuję. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo chciałbym wam wszystkim życzyć i składać życzenia, ale niestety nie jestem w stanie tego zrobić, dlatego proszę, nie piszcie mi, także składam, ciężko mi jest złożyć, wiecie o co chodzi, nie? Czy jesz codziennie owsiankę i pinsa? Owsiankę jem codziennie od momentu, od kiedy zaczęliśmy współpracować z Michałem, jem po prostu codziennie. Pinse nie jem codziennie, ale owsiankę tak. Ładnie mówisz po angielsku. Miałeś jakieś korki, czy sam się nauczyłeś? Mówienie. Uważam, że to, co w angielskim najlepiej jest w stanie cię wyedukować i dać ci taką płynność, swobodę, to jest po prostu rozmowa. Ja od momentu, kiedy dołączyłem do drużyny w Radomiu, miałem tam Amerykanina Dustina Wattena, rozmawialiśmy po angielsku, potem, no tutaj to oczywiście cały czas po angielsku tutaj rozmawiam, no bo tutaj nie ma Polaków, więc ten język angielski jest no częściej przeze mnie używany niż tak naprawdę polski, więc no jeżeli chodzi o to język angielski, mówić i jeszcze raz mówić i to jest najważniejsze. Zrobisz kiedyś film na YouTubie, gdzie nie wycinasz żadnej sceny i który będzie trwał na przykład 3 godziny. Nie ma sensu taki film. Totalnie nie ma sensu. Jest zbyt dużo rzeczy, które jakby się po prostu wycina, bo są nudne i które nie mają większego znaczenia, wiecie, nikogo nie interesuje. Jakby to, co na przykład było w poprzednim vlogu przez tam 25 minut, to jest pocięte na najciekawsze momenty, ale tak wyglądał ten dzień. Ja bym mógł wziąć, dodać materiał 8-godzinny, ale kogo interesuje, jak ja przez 10 minut mieszam makaron na przykład w garnku? To jest bez sensu, dlatego to się wycina. Kiedy następny vlog z rodzicami? No, wiem, że moi rodzice skradli show i najchętniej to byście chcieli, żeby oni pewnie ten kanał prowadzili, ale nie ze mną takie numery. To jest mój kanał. Życie siwego, a nie życie rodziny Fordali. Oczywiście żartuję. Wiecie co? No co? Vlog z rodzicami się pojawi, kiedy się pojawi, kiedy będą rodzinki, akurat będą chcieli uraczyć swoją osobistością, czyli moja mama i mój tata, mój kanał. Wtedy się pojawią. Na pewno tutaj wielki shoutout dla taty, przyjeżdża z Polski do Turcji dla Siwego, żeby tutaj pomóc w organizacji, przeprowadzce do Polski, także shoutout papa. Wszyscy cię tutaj kochamy, serduszka poproszę dla taty w komentarzach. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Chyba będę grał jeszcze w siatkówkę. Czuję się na tyle dobrze, przynajmniej na ten moment, zdrowy, fizycznie i tak dalej, że będę miał 38 lat i chciałem jeszcze grać w siatkówkę. Taką barierą, którą chciałbym jeszcze grać, to jest 40 lat, a potem to już zobaczymy, co się dzieje. Ja naprawdę uwielbiam ten sport, uwielbiam te emocje, uwielbiam to robić, uwielbiam chodzić na treningi, ja po prostu to kocham i pewnie stabilność finansową i takie zaplecze i bezpieczeństwo uzyskam trochę szybciej. Więc zdaję sobie sprawę, że niektórzy sportowcy mogą robić dużo rzeczy dla kasy i po prostu jeszcze odcinać te kupony, jak to się mówi, czy grać jeszcze w wieku tam iluś lat, żeby jeszcze coś zarobić. Ja to będę po prostu robił dla sportu. Jeżeli, nie wiem, w wieku 40 lat, czy tam 39, 8, 7, nie wiem, kiedy to może nastąpić, nagle mój organizm powie mi, Tomek, wystarczy, to ja nie będę tego forsował, tylko powiem, okej, dobra, wystarczy, mieć fajną karierę, super ją przeżyłeś. Basta. Jesteś tak bezpośrednią osobą, jak radzisz sobie z krytyką? Wiecie co, dla mnie to kiedyś na to zwracałem uwagę, ja już to chyba mówiłem, opowiadałem już kilka razy na ten temat, ale naprawdę od, nie wiem, 2-3 lat serio, ty mi możesz wszystko napisać, ja to mam, wiecie, też nie chcę się robić jakiegoś, że to mnie w ogóle no ale mam strasznie, nie wiem skąd to się wzięło, nie wiem, nie mam pojęcia skąd to się wzięło i czemu tak jest. Mi to sprawia, jakby mi to pomaga, to jest fajne, jakby po prostu się z tego śmieję. Jestem bezpośredni, bo po prostu taki jestem, mówię to co czuję i robię to co czuję.
Nie interesuje mnie opinia innych ludzi na mój temat. Jeżeli nie jesteś bliską mi osobą, która jest w stanie do mnie, nie wiem, zadzwonić, napisać i powiedzieć mi w jakiś sposób: słuchaj Tomek, tutaj przegiąłeś, słuchaj Tomek, to może nie do końca jest dobre i wiem, że ci ludzie chcą dla mnie dobrze i są to osoby, mojego bliskiego otoczenia, to ja rzeczywiście nad czymś takim mogę się pochylić, zastanowić, kurczę, może rzeczywiście ta osoba miała rację. Ale jeżeli wiecie, osoba, która jest mi w ogóle nieznana albo rozmawiałem z nią 2 razy, że coś na mój temat powie, spoko. Enjoy, jakby możesz sobie mówić co chcesz, jakby no to nie rusza mnie to, nie wiem skąd to się wzięło, nie wiem jak to się wypracowało, po prostu tak jest, także tak wygląda sytuacja, nie mam na to rady, bo wiem, że dużo osób gdzieś tam uprawiających sport zwraca uwagę gdzieś na te krytyczne komentarze, które są kierowane w stosunku do danych zawodników, albo się tym przejmują, troszkę przybliżę podczas mówienia, albo takie rzeczy, które gdzieś tam mogą ich dotykać. No i rozumiem, że dla niektórych to może być problem i niektórzy mogą nie mieć z tym jakby takiego łatwego przejścia. No ale no nie mam na to rady, ja nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu może nie czytajcie komentarzy i nie przyjmuj. No nie wiem. Ja tak mam po prostu, bo tak mam i nie wiem skąd to się wzięło. Jaka mała, codzienna rzecz daje ci najwięcej radości, choć inni mogliby się zdziwić? Taki dobry trening. Jak mam taki dobry trening, że się tak fajnie zmęczę, przyjdę do mieszkania, siądę sobie przed komputerem i mam takie, to jest taka fajna rzecz, która mi daje dużo radości, to mi sprawia dużo satysfakcji, przyjemności. I to są takie proste rzeczy, które gdzieś tam mi sprawiają, że jestem szczęśliwy. Czekam na test zgodności, trzeba odhaczyć obowiązkowe pozycje na liście youtubera. Może będzie test zgodności, tutaj muszę Sergiusza zwerbować na test zgodności, bo on jest szefem, jeżeli chodzi o testy zgodności. Czy chciałbyś reklamować markę bielizny? Jaki typ bielizny preferujesz? Bokserki czy wycięte po bokach slipy? Ulubiony brand? Ja mam swój ulubiony brand, ale nie będę go mówił, bo może kiedyś się do mnie odezwą i wtedy powiem, tak, to był ten brand. Bokserki. Nie, wycięte to nie. Za ile lat skończysz karierę reprezentacyjną? Mi się marzy po Igrzyskach Olimpijskich w Brisbane? Po LA jest Brisbane chyba? Jak się czujesz? Czujesz się git? Wyjdziesz za mnie? Nie, dzięki. Co ile farbujesz włosy? Farbuję włosy co 3-4 miesiące. Rozgrywający, z którym ci się najlepiej grało? No ja tutaj muszę dać czapki z głów i pochylić się Benjamin Tonutti. No jest to totalny szef, jeżeli chodzi o rozegranie. Jaki build w WoWie czy TFT gdzieś jest wkradniecie czasami? Build w WoWie to mój drogi... Nie wiem, czy to można nazwać buildem, ale gram po prostu Hunter Beastmastery. A TFT dawno nie grałem. Jak to ogląda jakiś przedstawiciel World of Warcraft, albo ogląda jakiś taki gościu, który ma tam jakieś kontakty w Blizzardzie, to weźcie mi dajcie jakieś transmogi albo coś takiego fajnego, że wiecie, moja postać takiego kozaka wyglądała. Dzięki, pozdro. Co byś powiedział zawodnikowi, który ma talent, ale przegrywa z głową? No to jest temat, który już wydaje mi się poruszałem raz na pewno tutaj na kanale. Ja nie jestem psychologiem, wiecie, nie jestem osobą, która nie wiem, czy jest w stanie i ma na tyle kompetencji, żeby w czymś takim sobie poradzić radzić komuś. Wydaje mi się, że on sam musi skorzystać z pomocy specjalisty i korzystanie z psychologów, terapeutów, coachów mentalnych i tak dalej, to nie jest wstyd, to nie jest nic złego. Ja sam korzystam, może nie regularnie, ale jak mam taką potrzebę, to korzystam i jest to w moim asortymencie sportowca, także nie wstydźcie się takich rzeczy i śmiało korzystajcie. Ile kosztuje Cię wynajem mieszkania? Wychodzi mi coś w okolicach 10 000 za miesiąc. Mniej więcej tyle to tutaj wychodzi, tak to wygląda pod względem finansowym. Jest to trochę, ale no tak jak mówię, jak tutaj przyjeżdżałem, to chciałem mieć naprawdę fajne mieszkanie, w którym się będę bardzo komfortowo i fajnie czuł, wracając po treningach. Czego Ci brakuje, żeby być szczęśliwym, do bycia szczęśliwym? No na pewno jakiś sposób, może partnerki u swojego boku życia. To też już powtarzałem, to też już kiedyś mówiłem, ale ja naprawdę na ten moment jestem przeszczęśliwym człowiekiem, który uważa, że jest w zajebistym miejscu swojej kariery. Jestem zdrowy. No nie będę się powtarzał, bo to już mówiłem na tym kanale, ale ja naprawdę jestem przeszczęśliwy teraz. Czy żałujesz tego, że zmieniłeś klub z Polski na Turcję? Nie żałuję. Jakbym mógł cofnąć czas, to podjąłbym tą samą decyzję. Ja żadnych decyzji nie żałuję. Niektóre są bardziej trafione, niektóre są mniej trafione, niektóre są idealnie trafione, więc nie ma co ogólnie decyzji w życiu żałować. Wszystko jest po to,
wszystko się dzieje po coś. Na przykład mi wyjazd do Turcji dał bardzo dużo doświadczenia innego, takiego życiowego, jak to wygląda życie za granicą, funkcjonowanie w innym kraju, gdzie nie ma Polaków, gdzie musisz rozmawiać po angielsku, szatnia nie polska i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które mi bardzo dużo dały i ja bym nie cofnął. Jakbym mógł cofnąć czas, to nie podjąłbym tą samą decyzję. Myślisz o zmianie auta teraz? Nie myślę o zmianie samochodu. Nigdy nie myślałem. BMW M3, które mam, zostało już tam dosyć mocno pieniędzy, że tak powiem, wrzuconych w tuningi, dokładki, wygłuszenia i te wszystkie rzeczy, które tam sobie zamontowałem, że to jest ogólnie samochód, mój pierwszy sportowy dream car, który miałem jak byłem małym dzieciakiem. Ten samochód będzie ze mną do końca moich dni, będzie w garażu ze mną zawsze stał. Jak się poznałeś z Staku i czy macie stały kontakt? To jest sobie ciekawe, chyba o tym, chociaż może gdzieś mówiłem. No my się z Staku poznaliśmy z tego, co ja kojarzę i z tego, co ja pamiętam. Wydaje mi się, że dobrze, że pamiętam. W Warszawie, kiedy spotkaliśmy się, graliśmy w GTA RP. I jakoś tak doszło, że ja akurat chyba z czegoś wracałem, akurat byłem w Warszawie i wtedy jeszcze taki nasz wspólny znajomy właściciel serwera ówczesnej strefy RP, Bully, jakby zorganizował takie spotkanie i tam się z Takiem poznaliśmy. Od tamtego momentu mamy zajebisty kontakt, utrzymujemy stały kontakt, co jakiś czas gadamy. Miał mnie tutaj Dawid odwiedzić, ale gdzieś tam sytuacja, która gdzieś w obrębie Turcji tutaj się dzieje, po prostu przełożyliśmy to, albo można powiedzieć, że odwołaliśmy, bo nie wygląda to na ten moment tak, jakby to się gdzieś tam miało uspokoić, więc miał przyjeżdżać, ale na ten moment na razie to odwołaliśmy. Także no, z Dawidkiem mamy super kontakt. Na jakiej linii grasz w LoL'a? Jaka jest twoja ulubiona postać? Nie mam postaci, rotuję się, tak wiecie, jestem osobą, która ma bardzo szeroki champion pool, jeżeli chodzi o League of Legends, tak, nie jedną postacią jestem w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie. Powiem tak, ja to rozgraniczę, lubię jungle, ale jak gram z Sergiuszem, to tej jungli nie lubię i jeszcze AD carry, powiedzmy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, bo tu już nie ma co szukać na siłę. Było mi niezmiernie miło podpowiadać na wasze pytania. Wydaje mi się, że następne zrobimy już jak będę w Polsce. Wtedy sobie może już wszystko podsumujemy, albo może po pierwszych tygodniach reprezentacji. No zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. To był drugi odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, subskrypcję, bo chcę zdobyć 100 000, podbicie, czy tam coś się zostawia, żeby te algorytmy wyniosły nas materiał w niebiosa. Ja uciekam, życzę wam miłego dnia, całuję, pozdrawiam, bye bye siwy. Elo.